Słyszeliście kiedyś o depresji? Pewnie takie hasła w stylu, że ludzie, którzy na nią cierpią, uśmiechają się tak samo jak ci, którzy są zdrowi. Pewnie słyszeliście o znanych osobach, które z tą depresją sobie nie poradziły. Pewnie słyszeliście coś w stylu, że depresja to jest po prostu brak energii, brak siły do życia, do normalnego funkcjonowania. I depresja też stała się czymś takim bardzo popularnym, że często mówimy: „O rany, nie zdążyłem wymienić opon na zimowe i miałem stłuczkę przez to, ale mam deprechę”. I to słowo weszło nam do codziennego języka i tym samym wydaje się nam, że jest to coś zupełnie zwykłego, mało problematycznego, coś chwilowego, z czego można bez problemu po prostu wyjść. A co to jest tak naprawdę ta depresja? Depresja to jest paraliż psychiczny, emocjonalny, duchowy. Po prostu leżysz. Nie jesteś w stanie w żaden sposób wpłynąć sam na siebie, ani nikt inny, żeby mieć siły do życia. I człowiek, który nie miał nigdy depresji albo wie o niej niewiele, uznaje taką osobę za trochę dziwaka, nie? Po prostu wymyśla. I stąd te takie dziwne porady. Wstań, wyjdź na rower, spotkaj się z kimś, idź na basen, zrób coś, co lubisz. Albo depresja to jest coś chwilowego, więc praca cię z tego wyciągnie. Tak? Idź do pracy, idź między ludzi i po prostu zapomnisz. To są słowa osób, które zupełnie nie wiedzą, z czym się ta choroba wiąże. To jest coś, jakby ktoś ci włożył drugie ja. I myślisz sobie, co się właściwie ze mną dzieje. Po prostu mam myśli, które nie są moimi myślami. Dobija mnie po prostu wszystko. Drażni mnie światło, drażni mnie hałas, serce szybciej bije, w nocy nie śpisz, masz stany lękowe, jesteś spocony. Totalnie po prostu czujesz się jak wrak. I to jest coś, co towarzyszy ci cały czas. To nie, że na chwilę, że to taka emocja. Po prostu dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, aż masz siebie dość, aż myślisz sobie: nie jestem w stanie fizycznie tak dłużej ciągnąć. I nie jestem w stanie pogodzić się z tym drugim ja, z tym czymś, co we mnie wlazło i samo nie wyjdzie. I zaczynasz czuć, że nie pasujesz w ogóle do świata. Bo ludzie wstają, budzik ich budzi, robią śniadanie do pracy, biegną na tramwaj, po południu mają umówioną wizytę u lekarza, jutro mają się spotkać z kimś na kawie, pojutrze umówili się z kimś do kina, a tobie serce w klatce wali. Jesteś niewyspany i zupełnie bez żadnej motywacji do czegokolwiek. Po prostu sparaliżowany. I wtedy słyszysz, żebyś wstał i gdzieś pobiegł. No jak, skoro leżysz? Po prostu leżysz. I jak z tej depresji wyjść? I ile ona może trwać? Czasami trwa długo i ludzie próbują sobie jakoś z nią radzić. Czy niektórzy mówią, że się nie da,
Mhm. I depresja ma też swoje różne oblicza. Czyli możesz być w stanie takim bardzo, bardzo trudnym, a mogą być to jakieś początki, tak jak po prostu jak w chorobie. I tak, da się z niej wyjść. I wcale pierwszym krokiem nie jest terapia, bo tak usłyszysz, że terapia, leki, jakby weź, poczuj się odpowiedzialny za tą chorobę i po prostu wylecz. Żaden człowiek, który cierpi na depresję, nie będzie miał na start siły szukać terapeuty i opowiadać mu o problemie. Dlaczego? Dzieje się tak dlatego, że po prostu czujesz się nienormalny. Wydaje ci się, że nikt oprócz ciebie tak się nie czuł nigdy. Nikt nie będzie w stanie ciebie zrozumieć. I w ogóle w jaki sposób opisać ten stan? Ktoś pomyśli o tobie, że jesteś jakimś arcytrudnym przypadkiem, dziwaka. To jest coś, co ogranicza cię przed tym, żeby dać sobie pomóc. To, że masz takie zdanie o sobie i taki obraz. Dlatego, że to drugie ja, to chore ja, depresyjne ja, ono jest na tyle silne, że ty zaczynasz się z nim utożsamiać i uważasz, że po prostu ty taki jesteś, a nie ta choroba, która przyszła. Jaki powinien być pierwszy krok, żeby z tego wyjść? Czyli w ogóle z takiego paraliżu, że w ogóle ruszysz ręką, nogą. To jest budowanie świadomości, żebyś pozwolił wytłumaczyć sobie jedną rzecz, nawet sam sobie, że nie jesteś nienormalny, że nie jesteś dziwakiem, że nie jesteś bezwartościowy i bez szans. Że to, co cię spotkało, spotyka wiele osób. I okej, może nie w identyczny sposób, jak spotkało ciebie, ale to jest choroba, taki stan, który po prostu nie jest twoją tożsamością, nie jest tobą. Te myśli, które cię dobijają każdego dnia o tobie, o bliskich, o czymś, co było dla ciebie ważne, takie trudne i obciążające, przez które czujesz się winny, że coś złego robisz, że w ogóle je masz. To nie jesteś ty, to nie są twoje myśli. To jest coś, co powoduje choroba. I ta świadomość, że ja jestem normalny, tylko po prostu choruję. Moja psychika choruje, moje emocje chorują. Ta świadomość może być bardzo budująca, bo da ci prawo do tego, żeby ruszyć tą nogą w tym paraliżu. Że się nagle okaże, że jesteś w stanie i że jest dla ciebie szansa. To jest bardzo ważne. Zaakceptować to, że jestem ja i jest ta choroba. Mimo że ona włazi do psychiki, czyli właśnie do czegoś, co buduje naszą tożsamość, to musisz to wyraźnie oddzielić, że jesteś ty i choroba. I da się. A terapia? Bardzo trudno znaleźć dobrego terapeutę. Y, I trudno uwierzyć w terapię. I teraz dlaczego? Dlatego, że musisz wyrzucić z siebie różne śmieci przed osobą, której nie znasz. Mówić o sprawach, których bardzo się wstydzisz, z którymi ty, zdrowy ty, nigdy w życiu byś się nie utożsamiał, a nagle musisz je przedstawiać, jakby były częścią twojego ja i twojego życia. Takie trochę rozdwojenie jaźni.
Jesteś na początku tej drogi przekonany, że absolutnie nikt ci nie pomoże. Nikt. Że jesteś po prostu skazany na, że to jest droga do szaleństwa, do jakiegoś wariactwa i do po prostu poczucia, że nie ma sensu dalej tak żyć. Plus cierpisz fizycznie również, więc jesteś totalnie wyczerpany z każdych stron. Leczenie jest ważne, kiedy wyjdziesz z tego paraliżu. To wtedy tak. Wtedy pozwól sobie pomóc lekami czy terapią i nie uznawaj siebie za kogoś, kto jest tak przysłowiowo chory psychicznie, bo ludzie bardzo źle to hasło kojarzą. Tak? Z kimś po prostu niepełnosprawnym umysłowo, nie wiem, niepoczytalnym. To są różne kwestie. Depresja nie powoduje, że stajesz się niepoczytalny czy jakiś obłąkany, jakkolwiek to nazwać. To jest po prostu coś, czego trzeba się pozbyć, wyleczyć lekami. Również się da. I możesz, powinieneś dać sobie w ten sposób pomóc. I teraz jeszcze ludzie w tym wszystkim, jaką rolę odgrywają. I tu niestety jest tak, że ci, którzy cię otaczają, bardzo rzadko się zdarza, żeby byli w stanie to zrozumieć, żeby byli w stanie e, ci pomóc. I to jest bardzo zastanawiające, dlatego że tak naprawdę niewiele trzeba, bo ty nie potrzebujesz porad i recept od tych najbliższych osób. Ty nie potrzebujesz jakichś złotych myśli czy podsyłania książek, które podniosą cię na duchu. Ty potrzebujesz tylko akceptacji, bycia kochanym i usłyszenia: wszystko jest w porządku. Nie masz siły wstać, leż. Tak? Usiądę koło ciebie, zrobię ci herbatę, też pogadamy, nie to nie, zgaszę światło, jeśli jest za jasno. Czyli przeciwne komunikaty niż normalnie słyszymy. Jakby zapal to światło, pościel łóżko, w ogóle otwórz okno, tu jest duszno. Leżeć tak będziesz cały dzień? Zupełnie czegoś innego człowiek chory potrzebuje. I właśnie paradoksalnie to, że w tym dusznym, ciemnym pokoju, z bałaganem i niepościelonym łóżkiem, ktoś przy tobie usiądzie, ktoś cię przytuli i powie, że to jest wszystko w porządku, że jeśli nie masz siły wstać do pracy, to nie wstawaj. Ta akceptacja zaczyna dodawać skrzydeł, bo ktoś cię kocha i akceptuje z twoją chorobą. I za tydzień ty sam zaczniesz siebie z tą chorobą, przepraszam, z tą chorobą akceptować. I to jest pierwszy krok. To jest coś, co pozwoli ci po czasie podjąć decyzję. Dobra, ten cały brud, ten cały smród, to całe bagno, to nie ja i jestem gotów podjąć po prostu się jakiegoś leczenia i jakiejś walki. Ale najpierw polecam ten pierwszy krok.